Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman, witam Państwa w kolejnym odcinku Męskich Rozmów. Dzisiaj gościem będzie znany, myślę Państwu, mój brat Łukasz Osman, współtwórca Męskich Rozmów. Z reguły stoi po drugiej stronie kamery, a zaprosiliśmy Cię, Łukasz, żeby... Zaprosiliśmy Cię. Może inaczej. Podjęliśmy taką decyzję, żebyś tu wystąpił, żeby porozmawiać o Twoich doświadczeniach zawodowych. Tak. Nagrałeś u nas na kanale 2 filmy, jeden o bezpieczeństwie żywności, drugi o bezpieczeństwie energetycznym. Padły takie pytania tam nawet, czy to jest wiedza z AI, więc chcielibyśmy, żebyś trochę rozjaśnił, skąd ta wiedza, żebyś powiedział, czym się zajmowałeś. Tak, rzeczywiście, te filmy, od razu też powiedzmy, one też nie były jakoś nagrane w taki sposób, żeby to był film, który ma trafić do ekspertów z wzorami matematycznymi. Te filmy miały w prosty sposób tłumaczyć mechanizmy bezpieczeństwa. To nie dlatego, że nie moglibyśmy tego rozbić na czynniki pierwsze, tylko dlatego, że po pierwsze nawet pojedynczy temat żywności, gdybyśmy chcieli kręcić, to byśmy pewnie, by nam wyszło kilka dni filmowych tematu i weszlibyśmy tak głęboko w specjalistyczną wiedzę, że nikt by tego nie obejrzał. Weźmiemy to dzisiaj, spróbujemy wejść troszeczkę głębiej, ale też dalej prostym językiem, żeby widzowie bez problemu zrozumieli, ale zanim zaczniemy, doświadczenie. Tak, więc skąd moje doświadczenie? 12 lat handlu na giełdach międzynarodowych, na rynkach międzynarodowych, giełdach między innymi, to są największe giełdy na świecie, giełdy głównie towarowe, czyli nie akcje, tylko kontrakty futures i opcje. Nie będziemy może teraz wchodzić za głęboko, co to jest. Jakie są giełdy? To jest, największa jest w Chicago, potem Nowy Jork, czyli oczywiście Stany Zjednoczone, to jest taki największy rynek giełdowy. Potem jest Europa i to jest Londyn, Paryż. Są też giełdy w Azji, troszeczkę mniejsze. One bardziej odpowiadają za rynek tam, nie globalny, tylko tam bardziej lokalny, właśnie azjatycki. No i też pomniejsze giełdy typu kanadyjska, która też potem zresztą została wchłonięta przez amerykańską. Na wszystkich tych giełdach Ty handlowałeś? Tak, na wszystkich tych giełdach ja handlowałem i teraz też trzeba powiedzieć, że to był handel własnym kapitałem, czyli ja pracowałem dla firmy amerykańskiej, która robiła to na własny rachunek, czyli nie byliśmy, nie wiem, pośrednikami, że coś, tak jak to w banku, bierze się jakiś tam rachunek maklerski i tak naprawdę ten bank pośredniczy. Nie, my handlowaliśmy na własny rachunek, mieliśmy status market makera na tych giełdach, to jest taki status, czy głównie na CME, ale też na ICE w Londynie. To jest taki bardzo prestiżowy tytuł, który powoduje, że my handlowaliśmy tak jakby z ramienia giełdy. Czyli nadal na własny rachunek, ale zapewnialiśmy płynność na giełdzie. Okej, żeby nie wchodzić zbyt głęboko, mówiłeś, że jest to głównie giełda towarowa, czyli nie kupowaliście akcji spółek, co kupowaliście? Handlowaliśmy takimi 2 głównymi kontraktami, czyli kontraktem futures i opcjami. Opcje to jest taki kontrakt pochodny, tak się to fachowo nazywa, dlatego że on jest związany właśnie z kontraktem futures. W prosty sposób wytłumaczyć, co to jest kontrakt futures, na przykład na kukurydzę to jest dana wielkość fizyczna kukurydzy, czyli kilka wagonów, powiedzmy w uproszczeniu. Poczekaj, futures, czyli rozumiem, że Ty kupujesz zbiory kukurydzy, tak, które dopiero nastąpią, gwarantując jakąś tam cenę, tak? W skrócie tak. Kontrakt ma swoją specyfikację, czyli on ma w swojej specyfikacji, jaka to jest jakość tego produktu, bo na przykład pszenicy jest kilka rodzajów jakości. Tak naprawdę nie cała pszenica jest spożywcza, może być techniczna, to o czym mieliśmy problem w Polsce, co było ściągane z Ukrainy. Głównie to jest pszenica paszowa na przykład, więc kontrakt ma tą specyfikację, jaka to jest jakość tej pszenicy, czyli jeśli my kupimy kontrakt na pszenicę spożywczą, to mamy pewność, że ona będzie takiej jakości, nie będzie to... I gwarantujesz jakąś tam konkretną cenę.
Tak, w specyfikacji tego kontraktu jest też data tego kontraktu, czyli właśnie kupujemy sobie tą pszenicę czy tam kukurydzę w danej dacie, czyli dany plon. Tegoroczny, przyszłoroczny możemy to kupić z wyprzedzeniem lub sprzedać. I oczywiście odpowiednia wielkość. Tam jest więcej parametrów, ale one są mało istotne. Natomiast opcje to są kontrakty, które są z tym kontraktem futures związane i w uproszczeniu to jest ubezpieczenie na cenę. Tak. Okej, poczekaj, żebyśmy zanim znowu nie wchodzili w głęboko. Prosta rzecz, czyli co kupowaliście? Rozumiem, że to były artykuły spożywcze, to znaczy zboża, tak? Jakaś pszenica, kukurydza, tak? Tak. To była soja, kukurydza, pszenica, produkty związane z soją, bo potem soja się kraszuje, tak się to nazywa, czyli z soi robi się mączkę, która jest paszą i olej sojowy, który jest stosowany na przykład jako paliwo, czyli do tych wszystkich biopaliw dodaje się dodatek z Dobra, oleju. co jeszcze kupowaliście? Są pomniejsze kontrakty, takie jak owies, na mleko, na produkty mięsne, czyli wołowina, wieprzowina, produkty, które potem też powstają z mięsa. Oprócz tego, tu oczywiście poruszamy żywność, ale oprócz tego handlowaliśmy energią, czyli ropa, gaz, tu też są różne specyfikacje kontraktów, czyli to zależy skąd jest ten gaz, skąd jest ta ropa. Zresztą przy żywności jest tak samo, bo są na przykład na giełdzie amerykańskiej są kontrakty na przykład na kukurydzę z Ameryki Południowej albo z regionu Morza Czarnego, więc to, że to jest na danej giełdzie na przykład w Ameryce, to ona, specyfikacja kontraktu ma to do siebie, że też dotyczy do konkretnego regionu. To ma potem związek z transportem, ale to może nie Dobra, wchodźmy to w to głębiej. nie wchodźmy w tak głęboko, czyli jeśli chodzi o zakup energii, masz doświadczenie, jeśli chodzi o zakup żywności, masz doświadczenie, te wszystkie rzeczy będą nam się przekładały sensu stricte na bezpieczeństwo i zaraz do tego dojdziemy, tylko chciałbym krok po kroku do tego dojść, jak to się przekłada na bezpieczeństwo. Bo bezpieczeństwo to nie tylko armia, wojsko i siły jakieś stabilizujące typu policja wewnętrznie, ale to również właśnie gospodarka żywnościowa, energetyczna i tak dalej. Dojdziemy do tego, tylko teraz tak, żeby to uprościć. Przewidziałeś problem, który będzie z pszenicą przy wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, tej agresji. Wiedziałeś, że to nastąpi. Skąd ta wiedza? Czy to jest wiedza tajemna? Na czym polegała Twoja praca? Żebyś wiedział, ile za daną pszenicę, Tak, kukurydzy zapłacić. Ludziom się wydaje, że handel na giełdzie to jest w dużej mierze spekulacja. Znaczy, każdy biznes to jest spekulacja tak naprawdę, tak? Bo nigdy nie mamy pewności, musimy podejmować decyzje o przyszłości w każdym biznesie. Natomiast wbrew pozorom to, co my robiliśmy na giełdzie, to ograniczyliśmy element spekulacji w zasadzie możliwie do zera. I teraz, gdy handluje się takim produktem jak na przykład pszenica, my handlujemy bardzo wieloma produktami i do każdego tego produktu analiza jest specyficzna, bo dotyczy różnych rzeczy. Na przykład przy pszenicy bardzo ważne czynniki, jakie są, to jest pogoda. Więc my analizowaliśmy pogodę na bardzo profesjonalnym poziomie, czyli analizuje się prądy tak zwane El Niño, La Niña, to są te prądy morskie, które potem mają wpływ w danym regionie, jaka jest pogoda, czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie deszcz, czy nie będzie, czy będą powodzie. To wszystko będzie wpływać na jakość plonu. Tak, i ilość. Oprócz tego bada się, jaki jest areał zasiany danego, czy to pszenicy, czy kukurydzy, tak naprawdę na całym świecie, ale najbardziej istotne są te najwięksi producenci, czyli właśnie Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa. W przypadku pszenicy to jest właśnie Ukraina i Rosja, bo w sumie Ukraina i Rosja przed wojną to była prawie połowa produkcji światowej, więc to jest olbrzymi rynek tak naprawdę. Poczekaj, to na chwilę przerwę. Czyli, żeby to uprościć,
to możemy przyjąć, że jeżeli będzie zła pogoda na Ukrainie, jeżeli przewidujemy, że ona może mieć wpływ, to oznacza, że tej pszenicy będzie mniej dostępnej i w związku z tym cena będzie wyższa, tak? Tak, ale mało tego, bo to jest jeszcze duże uproszczenie. My badaliśmy nawet takie rzeczy jak wydarzenia polityczne, czyli kto dochodzi w danym kraju do władzy. To ma znaczenie na przykład w Ameryce Południowej. Teraz świeży temat, ingerencja amerykańska. Natomiast tam generalnie polityka w tym regionie jest niestabilna, więc ma znaczenie, kto zostaje prezydentem. Bo to ma znaczenie, czy będą na przykład cła, które się przekładają na cenę danej żywności. Mało tego, my badaliśmy związki zawodowe, czy strajk związku zawodowego, który dotyczy transportu, się odbędzie, czy się nie odbędzie, bo jeśli tak, no to jest zachwiany znowu jakiś tam łańcuch dostaw, co się przekłada na cenę. Więc tych parametrów jest bardzo dużo, nie będę wszystkich wymieniał, bo bym pewnie zanudził, natomiast one są bardzo istotne. No i teraz wracając do tego, skąd wiedzieliśmy, że wybuchnie wojna. Otóż analizując tak głęboko, co się wydarzy, to było wiadome. Pierwsze sygnały oczywiście, których jeszcze nie wiedzieliśmy, to były, kiedy Trump jeszcze za poprzedniej kadencji zaczął wycofywać wojska amerykańskie z Afganistanu. Czy zapowiedział, żeby je szybko wycofać. Oczywiście potem zmieniła się władza, zarzucali Bidenowi, że wycofał to zupełnie bez sensu i szybko, zostawiając tam sprzęt. Natomiast opinia publiczna i wiele mediów nie zdaje sobie sprawy, że to nie była jego decyzja. W Stanach Zjednoczonych to jest decyzja na innym poziomie niż robi to prezydent. Cała instytucja za to odpowiada. W tym przypadku po prostu za kadencji Trumpa, i to też nie on sam, tylko wojskowi strategzy podjęli decyzję, że należy wycofać wojska z Afganistanu, bo oni już wtedy mieli oficjalną informację od Putina, że planuje atak na Ukrainę. Znaczy tak się domyślamy, bo nie mamy na to potwierdzenia. Są przecieki. Powiedzmy, że administracja amerykańska zaczęła o tym mówić później, że tak było. Albo osoby dobrze poinformowane. I rzeczywiście to ma sens. Wtedy to nie było wiadome, ale po czasie to miało sens. Ale to były takie pierwsze sygnały, o których my nie wiedzieliśmy. Ponieważ my handlując mieliśmy dostęp do narzędzi takich bardzo profesjonalnych typu serwis Bloomberga i serwis Reutersa na przykład, gdzie pojawiają się takie informacje, do których mają na przykład agencje prasowe dostęp, nie? Czyli takie najświeższe. To tam zaczęły się pojawiać takie informacje właśnie związane z tym atakiem, a pierwsze przecieki pojawiały się i to były tak naprawdę nawet nie przecieki, tylko oficjalne informacje, które pochodziły z wywiadów na przykład brytyjskiego. Bo jeszcze przed amerykańskim to wywiad brytyjski wprost mówił, że Putin ma zamiar zaatakować Ukrainę. To się nie pojawiało w głównym mainstreamie, ale jak sam wiesz, gdzieś tam w kuluarach tych wojskowych takie informacje były też podawane i one się pojawiały. W pomniejszych mediach można było o tym przeczytać. Oczywiście to było na zasadzie takiej, nie wiemy kiedy i gdzie. No to może też rozjaśnijmy, że nawet w jednym z naszych filmów dotyczących ewakuacji na wypadek wojny mówiliśmy, jakie rzeczy się dzieją przed wybuchem wojny. Nie da się po prostu z dnia na dzień rzucić armii gdzieś tam do ataku. Wcześniej takie rzeczy są trenowane gdzieś na różnego rodzaju poligonach. Są różne zmiany w armii robione, żeby przygotować koncentracja do tego. wojsk w danym regionie. To już tuż przed atakiem jest koncentracja wojsk. Wtedy widzieliśmy dużo ruchów politycznych, typu szefowa CIA przyleciała tutaj do naszych polityków, spotkała się z prezydentem. Potem pan prezydent od razu rozpoczął serię wizyt zagranicznych. No i tam całe mnóstwo tego typu rzeczy, wycofuje się powoli dyplomatów i tak dalej, nie? Więc tak. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że my już rok przed wojną wiedzieliśmy, że wojna nastąpi mniej więcej zimą, czy na przełomie wtedy to było lat. I to było już rok przed wojną.
Bo już wtedy były informacje takie dość pewne, że no, Rosjanie dlaczego przygotowują, dlaczego zimą, bo będzie łatwiej przerzucić ciężki sprzęt, po prostu będzie mróz, on się nie będzie kopał i tak dalej. Potem oczywiście wtedy była w Chinach olimpiada zimowa. Było wiadomo, że Rosja nie zaatakuje w czasie tej olimpiady. Ruchy też były takie, że Putin latał do Xi Jinpinga, oni to ustalali. To też były takie informacje może nieoficjalne, ale z wiarygodnych źródeł, że się dogadywali, że będzie to po olimpiadzie. Potem znów wywiad brytyjski powiedział, że Putin z Xi Jinpingiem się dogadali tak, że jak się tylko zakończy olimpiada, to Putin będzie miał zgodę od Chińczyków na atak, bo oni wcześniej mu powiedzieli, że nie może atakować w trakcie olimpiady. I wywiad brytyjski właśnie podał, że to będzie środę, bo wtedy było zakończenie igrzysk. Przy czym bodajże Pieskow wtedy wyszedł i powiedział, że w środę to na pewno Rosjanie nie zaatakują. No i co się wydarzyło? No, zaatakowali dzień później. Więc to tak jakby widać już, jak działają Rosjanie. Łukasz, teraz tak, znając poziom hejterstwa w polskim internecie, obawiam się, że teraz po tym, co powiedziałeś, zaraz będzie tak, gościu przewidział, miał szklaną kulę, i to wszystko jest bardzo śmieszne. Czy my jesteśmy w stanie na jakichś przybitkach te informacje gdzieś przytoczyć? Tak, jesteśmy przytoczyć, ale ja myślę, że w ogóle to jak się zacznie szukać w internecie, to tak naprawdę się znajdzie. No, wystarczy sobie wpisać z tamtego okresu wizyty międzynarodowe, bo o tym pisały portale, kto się z kim spotykał. Wystarczy sobie prześledzić, w jaki sposób były wycofywane wojska amerykańskie z Afganistanu i dlaczego tam zostało mnóstwo sprzętu. Po prostu Amerykanie wiedzieli, że nie mogą się angażować na kilku frontach. Wystarczy prześledzić wizyty Putina z Xi Jinpingiem, które się działy na wiosnę, na jesień przed atakiem. Także to są takie informacje, które no, każdy sobie może sprawdzić. Nie jest to nic dziwnego. Oczywiście ludzie mówią, że no przecież Ukraińcy sami mówili, że do żadnej wojny nie dojdzie i nie chcieli paniki wywoływać. Oczywiście, nie chcieli też, tak naprawdę Ukraińcom to nie było na rękę i oni nie chcieli zaogniać sytuacji, więc to jest nic dziwnego. Trzeba też powiedzieć, że jeśli się spojrzy, jak ten konflikt przebiegał, to wojsko ukraińskie było na ten atak przygotowane i to też jest taki sygnał, że no nie było to nic nadzwyczajnego, po prostu Ukraińcy wiedzieli, że zostaną zaatakowani. Kto miał wiedzieć, ten wie. Kto miał wiedzieć, ten wie. Czy proste pytanie, czy amerykańska firma, dla której pracowałeś, straciła na wybuchu wojny, czy zarobiła? Może nie będę podawał kwot, ale zarobiliśmy w milionach dużo. Też nie do końca, dlatego że na początku się trochę pocieliśmy, bo wbrew pozorom pewne informacje, które się wydają wręcz pewne, co nastąpi, jak powinien zareagować rynek nie zawsze reaguje. Więc my ustawiliśmy się pod tą wojnę mocno pół roku wcześniej, przy czym się trochę pocieliśmy, bo tak naprawdę nic się nie wydarzyło, rynek nie zareagował, ale właśnie dlatego, że po prostu nie było tych informacji takich, nie było paniki, tak powiem. Więc wiedzieliśmy, że musimy trochę inaczej ustawić strategię wtedy, kiedy się spodziewaliśmy, bo oczywiście to nie jest tak, że my wiedzieliśmy co do dnia, kiedy nastąpi ten atak, ale my się go spodziewaliśmy co do tygodnia w zasadzie. Czyli wiedzieliśmy, że nie w środę, bo po prostu ta olimpiada, wiedzieliśmy, że to może być od czwartku, może być piątek, może być kolejny tydzień. Wiedzieliśmy, że póki będzie zimno, więc to nie jest tak, że my to wiedzieliśmy co do godziny dnia, ale dość precyzyjnie mogliśmy ustalić mniej więcej, w którym tygodniu to się wydarzy. I rzeczywiście strategia się powiodła, dlatego że ceny, co jest spodziewane, po ataku wystrzeliły do góry. Oczywiście można by powiedzieć, że to się potem odwróciło, bo ceny spadły. O tym trochę mówiliśmy w materiale, dlaczego tak się wydarzyło. Może nie będziemy się powtarzać, nie? Ale takie zasoby jak pszenica, chociaż to jest ważne, potrafią być używane jako amunicja do rozgrywki na rynku międzynarodowym. I Putin to na przykład wykorzystywał, dlatego że to, co się wydarzyło po wojnie, po pierwsze odcinek po wybuchu. To nawet nie po wybuchu, tylko po eskalacji, dlatego że wojna trwała od 2014 roku tak naprawdę. Ale po tej eskalacji
Trzeba jeszcze powiedzieć, że na przykład pszenicy było bardzo dużo, bo poprzedni rok był bardzo duży, były duże zbiory. Ukraińcy mieli bardzo dużo zapasów. Normalnie cena pszenicy byłaby, gdyby nie zaognienie tej wojny, byłaby niska, dlatego że po prostu były wcześniej duże plony, były duże zapasy. Zapasy wpływają na cenę. Natomiast to, co zaczęli robić Rosjanie w tamtym czasie, zaczęli bombardować silosy. Mało tego, zaczęli okradać, czyli robili po prostu rajdy, zajmowali tereny, gdzie te silosy pełne pszenicy były, kradli je. Co bardzo ważne, Putin na przykład ten przemysł rolniczy był w dużej mierze prywatny, tak jak w każdym normalnym kraju można powiedzieć, więc rolnicy sami sprzedawali swoją pszenicę. Putin w dużej mierze go upaństwowił, czyli po prostu położył rękę na zasobach pszenicy. Zaczął to wykorzystywać. Między innymi w taki sposób, że zaczął oferować tanią pszenicę krajom afrykańskim. No pamiętamy, politycznie to uzasadniał, tak, żeby nie głodowała Afryka. Dokładnie. I tu też dochodzimy do takiego właśnie momentu, dlaczego to jest tak istotne. No właśnie państwa afrykańskie same produkują zbyt mało żywności, są uzależnione od krajów, które je dostarczają. W dużej mierze to są państwa islamskie, co powoduje, że żywność dla tych biednych krajów islamskich, typu Egipt na przykład, kupują bogate państwa islamskie, które też same nie produkują żywności, no ale mają ropę, sprzedają ropę, mają dużo pieniędzy, więc ich stać na to, żeby kupić żywność dla tych krajów biedniejszych. Dobra, i teraz jak to obniżenie ceny pszenicy dla biednych afrykańskich krajów wpłynęło na cenę pszenicy? No, Rosja zbiła globalnie cenę pszenicy. Zbiła ją globalnie, bo to nie jest tak, że jeśli coś się dzieje w Rosji, to nie ma przełożenia na resztę świata, zwłaszcza tak dużego producenta. To ma przełożenie na ceny globalne, czyli tak jak już powiedziałem, na rynek amerykański, czyli na giełdzie amerykańskiej te ceny zaczęły spadać. Za tym poszła, jeśli chodzi o pszenicę w Europie, główna giełda to jest Paryż, więc te giełdy, w zasadzie wszystkie giełdy są ze sobą powiązane. Mało tego, produkty są ze sobą powiązane. Czyli na przykład spadek cen ropy powoduje spadek cen pszenicy, bo jest korelacja na przykład w cenie transportu. Więc ceny pszenicy spadły globalnie, co oczywiście przełożyło się na ceny pszenicy w Polsce. Teraz też w naszym materiale pokazywaliśmy wykresy. Poczekaj, czyli tak, wy przewidywaliście, że ta cena pszenicy wzrośnie czy spadnie? Przed eskalacją przewidzieliśmy, że wzrośnie. Po eskalacji w zasadzie nie przewidywaliśmy tego, że ona spadnie. Ona zaczęła spadać i potem zaczęliśmy łączyć znowu kropki do całości i wiedzieliśmy, że ona może być zbita, no właśnie z tych powodów, co wymieniłem. Tak? Czyli to pozwala jeszcze uratować swoje interesy? Czy miałeś inną prognozę? Pozwala. Pozwala i no tu dochodzimy do bezpieczeństwa Polski, bo jedne kraje mają problem z zakupem żywności, czyli jej nie produkują i zależy im, żeby ta cena była właśnie niska, a inne, takie jak Polska, są producentem i ten interes jest odwrotny, czyli nam zależy, żeby ta cena była wysoka. Tak naprawdę jeszcze to jest zupełnie inaczej, bo producentom to zależy głównie na tym, żeby ta cena była stabilna. I to jest chyba problem, jak czasami prywatnie się rozmawia z rolnikami w Polsce, że z roku na rok nie wiedzą, co zasiać, tak, jaka będzie cena, czy coś się opłaca, bo w zeszłym roku się opłacały porzeczki, a w tym roku się porzeczki już nie opłacają, a opłaca się borówka na przykład amerykańska, tak? I to jest taka ciągła loteria. I rolnik nie wie, po jakiej cenie sprzeda, natomiast no, co istotne, rolnik ponosi pewne koszty i gdyby on wiedział, po jakiej cenie może sprzedać, to może sobie wyliczyć tak naprawdę, ile go ta produkcja pszenicy będzie kosztować, czyli wyliczyć paliwo, koszt pracowników, nie wiem, leasingi sprzętu. To wszystko rolnik sobie szacuje i wtedy wie, że ma zysk jakiś tam na danym poziomie. Okej. Dla polskiego rolnika spadek cen zadziałał źle, do tego jeszcze bardzo źle zadziałał napływ pszenicy tej ukraińskiej, która tutaj miała być tranzytem, a okazało się, że niekoniecznie była tylko i wyłącznie tranzytem. Tak. Czy dało się przed tym zabezpieczyć? Tak, dało się przed tym zabezpieczyć.
Tu jest bardzo też dużo takich aspektów, bo po pierwsze, to większość tej pszenicy, która przechodziła z Ukrainy do nas, to nie był ten sam typ pszenicy. To zresztą tam się pojawiało, że będziemy jedli pszenicę techniczną. To jest oczywiście trochę Zmitologizowane. Tak. Dlaczego? No dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że mamy przedsiębiorcę, młyny polskie na przykład, które produkują mąkę i czy takie młyny kupią pszenicę, która się nie nadaje na mielenie mąki? No oczywiście nie. Więc to jest troszeczkę mit. Oczywiście ja nie twierdzę, że nie było takich sytuacji, gdzie ta pszenica była kupowana i próbowano ją sprzedawać, mieszać, ale to jest no jawne oszustwo, nie? Czyli to jest w ogóle inny problem trochę niż my poruszamy. Czym dało się tego uniknąć? Oczywiście dało się tego uniknąć. Po pierwsze, można było zapewnić lepszy tranzyt tej pszenicy przez Polskę. Dlatego, że no Polska jest dużym producentem, ale na przykład zachód Europy też w sumie dużo tej pszenicy produkuje, natomiast są kraje, które jej potrzebują. Tylko że to trzeba wysłać statkami. To, co robiła Ukraina, czyli w portach w Odessie były silosy i było to sprzedawane na przykład do krajów afrykańskich. Mogliśmy zrobić to samo, ale to wymagało infrastruktury, której my nie mamy. Ta infrastruktura mogła szybko powstać. Skąd to wiem? No, może nie będę miał nazwisk, ale rozmawiałem z jednym ministrem, który planował coś takiego zrobić. Czyli Ministrem rolnictwa, który planował wyremontować istniejący port za nieduże pieniądze w kilka miesięcy, żeby tą pszenicę można było przewieźć przez Polskę do portu i wyeksportować dalej. Oczywiście, jak to w polityce bywa, ten projekt mu się uciął, dlatego że no jak to mi powiedział pan minister, ile można ukraść z 5 milionów, czyli tyle, ile kosztuje remont i przystosowanie tego portu, a ile można ukraść z 5 miliardów, kiedy postawi się nowy port i on będzie się budował 15 lat. A przy okazji szwagrowi pracę się zapewni. Dokładnie, na 15 lat ile z tego można ukraść. Więc problem oczywiście jest w elicie politycznej, w elicie w cudzysłowiu. Tego problemu udało się uniknąć i oczywiście ta pszenica mogła przejść. Tu od razu dodam taką analogię, dlaczego to się udało zrobić. Wyobraźcie sobie Państwo, że jednym z największych producentów mąki na świecie jest Turcja. Turcja pszenicy praktycznie nie produkuje, czyli jest jednym z tych krajów, gdzie no, jakąś tam żywność się produkuje, ale jest to kraj nieprzyjazny klimatycznie do produkcji pszenicy. Jak to robi Turcja, że produkuje tak dużo mąki, zarabia na tym i ją sprzedaje? Otóż Turcja, to też można sobie medialnie prześledzić, co się działo. Turcja po zaognieniu tej wojny stała się mediatorem między Ukrainą i Rosją. Nie z dobroci serca, ale dlatego, że zaczęła kupować pszenicę z obu źródeł, czyli i z Rosji, i z Ukrainy. Turcji zależało, żeby te statki tureckie dopływały do portów ukraińskich, kupowały tanią pszenicę i wywoziły ją do siebie, żeby potem ją przerabiać na mąkę i sprzedawać po zawyżonej cenie, znaczy zawyżonej, normalnej, ale zarabiać na tym. Więc jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, na tej pszenicy, która szła od nas z Ukrainy, też dało się zarobić. Problem oczywiście polega taki, że wiele osób to wykorzystuje też medialnie i politycznie. Tu też oczywiście pojawi się hejt, tak, że bronimy Ukrainy, bo przecież nie o to chodzi. Natomiast to nie jest tak, że my mając swoją pszenicę nie mogliśmy jej skupić więcej i zarobić na tym, sprzedać ją. To wymaga oczywiście infrastruktury, wiedzy, zabezpieczenia cen polskich rolników. No właśnie, dojdźmy do tego, bo teraz tak, odrzućmy sobie jakieś tam emocje na zasadzie bronimy, nie bronimy Ukrainy, tylko tak naprawdę powinniśmy bronić Polski i naszych interesów. Nasi politycy za to powinni brać pieniądze. Czyli co Twoim zdaniem powinni zrobić? Zacznijmy może od instrumentów finansowych, które mogły zabezpieczyć cenę, bo to jest chyba istotne dla polskiego rolnika, żeby on miał gwarancję bezpieczeństwa cen. I to można było osiągnąć. Niestety zarobili na tej pszenicy
politycy czy ludzie z nimi gdzieś tam powiązani, a stracili producenci, czyli polscy rolnicy. Tak, chociaż nie do końca też rolnicy polscy stracili. To jest też trochę tak, że jak w każdej grupie, oczywiście też pewnie pojawi się hejt, że jak to nie stracili, ale zachęcam do obejrzenia filmu o bezpieczeństwie żywności, gdzie ja umieszczałem wykresy, jaka była cena pszenicy. No w zasadzie już po zaognieniu tego konfliktu, zanim ona spadła. Była bardzo wysoka. Co się wtedy wydarzyło? Tak naprawdę nie stracili rolnicy, tylko straciło w zasadzie Skarb Państwa. I teraz pokrótce, co się wydarzyło. W Polsce są takie instytucje, które skupują od rolników generalnie produkty. Jedną z nich jest Elevar, to jest taka spółka Skarbu Państwa, która skupuje pszenicę, mają elewatory, czyli takie silosy do przechowywania tej pszenicy. Cena skoczyła na początku, tak jak powiedzieliśmy, do góry, a potem zaczęła spadać. W tej panice minister nakazał skupić od rolników zboże, no bo oni zaczęli się burzyć, że cena im przed chwilą była historycznie bardzo wysoka, a po miesiącu ona nadal była wysoka, ale zaczęła spadać, więc rolnicy zaczęli się obawiać, że po prostu zaczną na tym tracić. Więc Elevar skupił pszenicę od rolników. Mogli na tym stracić ci rolnicy, którzy nie chcieli sprzedać po tej cenie i poczekali jeszcze 2 miesiące i wtedy rzeczywiście sprzedawali po cenach zaniżonych. Też nie do końca zaniżonych, bo to też na filmie pokazywałem wykresy, w zasadzie cena pszenicy wróciła do tej sprzed konfliktu, więc ona do dzisiaj nie jest zaniżona, jest po prostu taka jak przed konfliktem, po prostu nie jest zawyżona. Co się wydarzyło? Elevar skupił po wysokich cenach pszenicę, po czym czekał, aż ta cena spadła. Po pół roku okazało się, że Elevar zanotował stratę w wysokości 500 milionów złotych. No, kto za to zapłacił? Ja zapłaciłem, pan zapłacił, państwo zapłacili. Wszyscy społeczeństwo zapłaciło. Czy dało się tego uniknąć? Znaczy, dobrze, że państwo próbowało zabezpieczyć interesy polskich rolników, tylko czy dało radę zrobić to dużo taniej i bezpieczniej? Dokładnie. I zresztą to samo usłyszałem od ministra. No po prostu poszedł rozkaz z góry od premiera, że należy tych rolników zabezpieczyć i minister nie miał wyjścia. I nie o to chodzi, że on miał nie kupić, tylko dało się zrobić taki najprostszy mechanizm, czyli jeśli kupujemy fizyczną pszenicę od rolników, to na przykład na rynku w Paryżu, na rynku tym giełdowym, sprzedajemy kontrakty futures na pszenicę. Co to powoduje? Blokujemy sobie cenę. Czyli jeśli nasza cena, a tak jak już powiedzieliśmy, ceny pszenicy są dyktowane globalnie, nie lokalnie. Jeśli cena pszenicy w Polsce zacznie spadać, a zaczęła spadać, to zacznie spadać cena kontraktu futures w Paryżu. Czyli tracimy na tym fizycznej pszenicy, którą mamy kupioną, ale zyskujemy tym, że odkupimy sobie ten kontrakt futures po niższej cenie. Czyli zablokowaliśmy cenę. To jest taki najprostszy mechanizm, taki naprawdę nie trzeba być specjalistą, żeby to zrozumieć, tak? Że jeśli coś kupiliśmy, mogliśmy w drugim miejscu to od razu sprzedać po tej samej cenie, blokując ją. Bardziej skomplikowanym instrumentem są opcje. One są o tyle skomplikowane, że cena opcji zależy też, jest to instrument pochodny, on zależy od ceny kontraktu futures, wiele czynników na niego wpływa. No, sama opcja jest zabezpieczeniem czy ubezpieczeniem na cenę. Czyli można sobie kupić ubezpieczenie na cenę kupna, ale tak samo kupić sobie zabezpieczenie na cenę sprzedaży. Gdybyśmy mieli specjalistów w Polsce, doradców rządu, którzy potrafiliby tym zarządzać, to ten problem by w ogóle nie istniał. Mamy? Nie mamy. Nie mamy, były takie próby nawet zbudowania tego, bo nie powiem, że wszyscy politycy, bo oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że minister to nie jest specjalista, nawet minister rolnictwa, nawet jeśli on ma skończone studia i doświadczenie w rolnictwie, to on nie jest specjalistą od globalnego zarządzania tym. I tak naprawdę jeden człowiek też nie będzie w stanie tego zrobić, bo właśnie jest potrzebny sztab tych analityków, którzy wszystko przeanalizują, wyliczą. I były takie próby
stworzenia czegoś takiego w Polsce. Byli ministrowie, którzy próbowali to zrobić, ale jak to bywa u nas w rządzie, nawet w obrębie jednej partii są interesiki, wpływy, ktoś zarabia na pszenicy z Argentyny. Ktoś zarabia na pszenicy albo na soi z Argentyny, bo to też jest taki problem. Nie wiem, czy rozwijać ten temat, ale no tak, nie ma tych specjalistów w Polsce. Poczekaj, żeby to uprościć, to takiej analogii się odwołamy jak film czy książka też Kariera Nikodema Dyzmy. Chodzi o stworzenie takiego banku zbożowego, tylko nowoczesnego. Czyli nie tyle musimy to skupować i gromadzić i czekać na dobrą koniunkturę, co po prostu zabezpieczać się finansowo przed tym. Czy są państwa, które w praktyce stosują te mechanizmy? Tak, są całe państwa, ale też duże koncerny, które się zabezpieczają właśnie na rynkach międzynarodowych. Dlatego te rynki są tak płynne. Czyli to nie jest nic nienormalnego. U nas w filmie, który o bezpieczeństwie żywności opublikowaliśmy, tam były podane takie przykłady, między innymi Argentyna czy Meksyk. To są państwa, które robią to instytucjonalnie, czyli całe państwo zabezpiecza się przed tym ryzykiem. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, właśnie państwa arabskie, które tej żywności nie produkują, robią to samo, czyli kupują kontrakty, które się potem przekładają na te fizyczne dostawy, ale oni sobie zabezpieczają tak jakby w przód. Głównie to są bogate państwa jak Katar czy Arabia Saudyjska, które kupuje żywność dla siebie, ale to są małe państwa, ale kupuje je też dla tych biedniejszych krajów, o wiele ludniejszych, można tak powiedzieć, bardziej licznych w ludność, jak właśnie Egipt. Okej. Więc Podałeś ten przykład, że 500 milionów straty zanotował Elewarr. Gdyby ubezpieczyć to opcjami, można byłoby to zniwelować do zera, czy coś byśmy dołożyli, ale to byłoby 50 milionów? to wszystko zależy od specjalistów, od konkretnych warunków, dlatego że na pewno to można było zniwelować do niewielkiej kwoty, czyli za ułamek tej kwoty można było to zabezpieczyć. Być może można było to zniwelować do zera, a nawet na tym zarobić. Bo jeśli my mamy analityków, którzy wiedzą, co się wydarzy, że cena zacznie spadać, to my mogliśmy się zabezpieczyć na przyszłość. Ale wy nie wiedzieliście, że zacznie spadać? Nie, ale nie wiedzieliśmy, że zacznie spadać, ale w momencie, kiedy ona zaczyna spadać, bo to też jest bardzo istotne, tak naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Czyli możemy się spodziewać, że przyjdzie jakiś huragan, bo jest okres, gdzie są huragany i zniszczy nam na przykład jakieś plony, ale nie mamy pewności. Natomiast, czyli my się nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć rok przed powodzią albo huraganem, bo nie wiemy, że on nastąpi. Natomiast tuż, kiedy ten huragan zaczyna się pojawiać, albo kiedy pierwsze powodzie zaczynają się pojawiać, to my już wtedy wiemy, że potrafimy przeanalizować, tak? Co się dzieje, że ta cena zaczyna spadać, albo nawet ona już trochę spadła, ale wtedy jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed dalszymi spadkami. Okej, dobra, powiedzmy może parę słów na ten temat, po co nam rolnictwo w Polsce, bo niektórzy powiedzą, no dobra, ekonomia rządzi się swoimi prawami, decyduje cena, ceny są tańsze w Ameryce Południowej. Tak. My bardzo dużo pieniędzy wrzucamy w polskie rolnictwo, znaczy robimy to w ogóle bez sensu, nie? Bo zamiast zapobiegać i zabezpieczać rolników niskim kosztem, to dopiero jak się coś wydarzy, spadną ceny, rolnicy wyjdą na ulicę. No przykład tej właśnie pszenicy tutaj. Tak, ale to jest tylko 500 milionów, które stracił Elewarr. Natomiast trzeba sobie zdawać jeszcze sprawę, że w ogóle Ministerstwo Rolnictwa ładuje co roku w rolników bardzo dużo pieniędzy. Czego nie musiały, w ogóle nie trzeba byłoby robić, gdyby rolnicy byli zabezpieczeni w sposób taki systemowy i po prostu zarabiali na swojej pracy. No i teraz pytanie, po co w ogóle rolnictwo w Polsce, skoro możemy kupić taniej na przykład wołowinę z Ameryki Południowej? Po co nam, skoro możemy kupić taniej? Bezpieczeństwo państwa to nie tylko ten wymiar militarny, ale są pewne czynniki,
które powodują, że nie patrzy się tylko na cenę, ale patrzy się na to strategicznie, czy tego potrzebujemy. Tak zwana odporność państwa. Tak, odporność państwa. I teraz w takim uproszczeniu, co by się stało, gdyby Polska została odcięta od zasobów? I oczywiście jednym z takich typowych, co ludziom przychodzi do głowy sytuacji, to jest właśnie wojna. Ale ona nie musi być taka stricte wojna, że nas ktoś najedzie. Wystarczy, że z jakiegoś powodu nasze relacje z sąsiadami się popsują i nie będziemy w stanie kupić na przykład żywności z jakiegoś powodu, tak? Albo ktoś nałoży... kupić w odpowiedniej cenie, bo albo ktoś nam kupić w dorzuci cła odpowiedniej cenie. 40%. Tak. I są takie, jeśli chodzi o taki wymiar bezpieczeństwa, to jego można tak w uproszczeniu podzielić właśnie na ten wymiar militarny, czyli to, czy my jesteśmy w stanie się fizycznie obronić, na wymiar żywnościowy, no bo człowiek musi coś jeść, ale w tym wymiarze też żywnościowym to nie chodzi tylko o jedzenie dla ludzi, ale też wszystko, co jest o paszę, czyli wszystko, co jest związane z rolnictwem i z tą samowystarczalnością. I dalej to jest wymiar energetyczny, dlatego że no, Wszystko stoi na energii zaraz. tak, tak. Trochę się zawiesiłem, dlatego że to można by znowu rozwijać, nie? Że poza transportem czy ogrzewaniem, to znowu ta energetyka jest potrzebna właśnie dla przemysłu, na przykład do produkcji, co potem się znowu wiąże na przykład z tą warstwą militarną, bo jeśli my musimy produkować, jest na przykład wojna, musimy produkować części, no to potrzebujemy energii, więc to są takie systemy, które się ze sobą zazębiają. I teraz w skrócie to jest tak, najlepiej jeśli te zasoby strategiczne, czyli właśnie żywność, energia i ta siła militarna są niezależne, czyli są produkowane w kraju. Jeśli jest to niemożliwe z jakichś powodów, czyli podawaliśmy przykłady państw, które po prostu nie są w stanie produkować żywności, bo na przykład żyją na pustyni, to z tym strategicznym rozwiązaniem jest dywersyfikacja źródeł, z których to pozyskujemy. I stosowanie instrumentów finansowych, czy zagwarantowanie sobie odpowiedniej ceny. Tak, czyli odpowiedniej ceny. W przypadku żywności, no to tak jak już powiedzieliśmy, akurat Polska nie ma z tym problemu w tym momencie, dlatego że my jesteśmy w stanie produkować żywność na własne potrzeby i ją jeszcze eksportować. Pod warunkiem, że nie położymy rolnictwa systemowo, czyli nie sprawimy, że nie będzie się opłacało produkować żywności, że ludzie odejdą od rolnictwa, że nie będzie po tak naprawdę kilkudziesięciu latach to społeczeństwo nie będzie wiedziało, jak ją produkować, nie będzie odpowiedniej infrastruktury, pól, sprzętu i tak dalej. Czy wiesz, ja myślę, że wiedzieć, jak produkować, to jedno, ale też musimy sobie zdawać sprawę z postępu technologicznego, bo to już nie będzie na zasadzie takiej, że weźmiemy łopatę albo zaprzęgniemy konia i sobie zaoramy pole, tylko teraz to wszystko się robi maszynami. Te maszyny są drogie, żeby opłacało się je kupić, to trzeba po prostu mieć na to pieniądze, ta produkcja musi być opłacalna, bo inaczej wrócimy sobie do przydomowych, działkowych ogródków, tak? Gdzie sobie sami skopiemy ziemię łopatą. Opłacalna to jest jedno, ale też odpowiednio wydajna. Bo to jest kluczowe, nie? Że na danym arearze no, możemy robić coś wydajnie albo niewydajnie. I to, o czym powiedziałeś, czyli właśnie użycie nowoczesnych metod, czyli sprzętu, ale też wszystkiego, co jest z tym związane, czyli odpowiedniego, może nie wchodźmy w to, bo tu też jest kwestia co, kiedy, w jakim okresie, poplony, niepoplony, użycie pestycydów, środków ochrony roślin i tak dalej, nie? No dobra, nazwijmy to w skrócie zastosowanie odpowiedniej polityki rolnej. Tak. I tutaj rozumiem, że praca Ministerstwa Rolnictwa powinna skupić się przede wszystkim na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym rolnikom. Bezpieczeństwo również w znaczeniu tym bezpieczeństwa ekonomicznego, a nie na zasypywaniu, gaszeniu pożarów, kiedy już te pożary wybuchną, bo te wszystkie rzeczy są przewidywalne. Tak. Jednym słowem ta produkcja rolna w Polsce, ona nie musi być opłacalna w takim sensie, że żebyśmy byli jako Polska
atrakcyjni na innych rynkach, czy żebyśmy mieli najniższe ceny na przykład na świecie. To chodzi o to, żebyśmy robili to na miejscu i możliwie jak najmniejszym kosztem. I nawet na ten rynek wewnętrzny. Dobra, Nawet a na czy rynek przepisy wewnętrzny. unijne nas to nie ograniczają? Ograniczają, ale to też jest bardzo szeroki temat, dlatego że na przykład mówi się o tym, że są dopłaty dla rolników, ale jeśli sobie zobaczymy, jakie są dopłaty i który kraj na co dostaje te opłaty, to się teraz okaże, że po pierwsze rolnik niemiecki dostaje więcej niż polski i to jest tam wytłumaczone, bo inny region świata i coś jest tam na przykład droższe, tak? Ale to jest takie trochę głupie tłumaczenie, no bo albo mamy wolny rynek, albo nie. A poza tym tak ogólnie rzecz ujmując, same dopłaty unijne też są na odpowiednie rzeczy. Czyli no my możemy sobie dofinansować to, co wyprodukują Niemcy na przykład, a Niemcy sobie mogą dofinansować o wiele więcej, tak? Może trochę uprościłem, ale to na przykład chodzi o limity też, tak? Że są na kraje Unii nakładane limity, że nie można czegoś wyprodukować więcej. Okej, czyli tutaj też potrzebowalibyśmy mądrej polityki, żeby ktoś analitycznie potrafił do tego podejść i w Brukseli zapewnił nam, zadbał o nasze interesy po prostu. Tak. I śmiem nawet stwierdzić, że w zasadzie nie potrzebowalibyśmy tej Unii, dlatego że oczywiście są te dopłaty unijne, ale oprócz tego z budżetu państwa i tak bardzo dużo pieniędzy idzie w to rolnictwo. Gdybyśmy nie byli ograniczeni przepisami unijnymi, to moglibyśmy o wiele mniej pieniędzy wyłożyć z budżetu i sprawić, żebyśmy byli po prostu bardziej atrakcyjni cenowo na tle Europy. No teraz się wiesz, od razu podniesie wielki hejt, że zachęcamy do wyjścia z Unii i żebyśmy sobie zobaczyli o Brexit i jego efekty i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Nie to powiedziałem, ale tak, na pewno się taki hejt pojawi. Okej, natomiast chodzi Ci o interes taki ekonomiczny, krótko mówiąc, to rolnictwo, podobnie jak górnictwo, kosztuje nas kupę pieniędzy. Jedno i drugie mogłoby być tak naprawdę wydajne. Tak, I zapracować chociaż w na przypadku świecie. górnictwa akurat problem jest trochę inny, dlatego że na przykład w Polsce nie opłaca się wydobywać węgla i kopalnie upadają. Po czym kupują je przedsiębiorstwa z Czech i się okazuje, że się opłaca wydobywać. No i u nas to jest, znowu się naraża, ale u nas to jest przerośnięty aparat administracyjny tych kopalni polskich, czyli zbyt dużo ludzi, którzy siedzi na etatach związkowców. A No uzwiązkowienie pracy. jest powyżej 100%, jeśli Tak. chodzi o pracowników, Tak. o górników. I dlatego przestaje się opłacać. Nie dlatego, że tego węgla nie mamy albo żeby to było nieopłacalne, tylko po prostu my to robimy w taki sposób, że po prostu Polska nie umie tego wydobywać opłacalnie. Okej, no ale tutaj właśnie rola rządu, żeby jakieś reformy I przeprowadzić. tu też dochodzimy do następnego filmu, który opublikowaliśmy, czyli o bezpieczeństwie energetycznym, gdzie tam nam zarzucano, żebyśmy sobie zaprosili różnych profesorów albo że gadamy głupoty. Ale to znowu jest taka rzecz, która jest niezrozumieniem chyba tego filmu. Bo oczywiście najtaniej nadal energię w Polsce wytwarza się z węgla. I nigdzie oczywiście ja w tym filmie nie twierdziłem i nie twierdzimy, że tak nie jest. Natomiast proszę sobie zdawać sprawę z kilku tak naprawdę spraw. To, że coś jest najtańsze, to nie znaczy, że jest najbardziej opłacalne. I tak jak w przypadku tego, co wcześniej powiedziałem, że w przypadku energii bardzo ważna jest dywersyfikacja i takim przykładem, który się u nas sprawdził, to jest chociażby gaz, którego my tak naprawdę za bardzo u siebie nie produkujemy. To, czym moglibyśmy, to może inna kwestia, ale przez wiele lat ciągnęliśmy gaz z Rosji. Gaz, za który płaciliśmy więcej niż nasi sąsiedzi, którzy kupowali gaz, który przechodził przez Polskę, dlatego że byliśmy uzależnieni od jednego źródła i w zasadzie nie mieliśmy wyjścia. I w Europie nadal jest dużo takich krajów i nadal kraje europejskie kupują gaz od Rosji, bo nie mają wyjścia. U nas w pewnym momencie padły bardzo mądre decyzje, które spowodowały, że my zdywersyfikowaliśmy źródła dostawy gazu. Czyli wybudowaliśmy nitkę do Skandynawii, wybudowaliśmy gazoporty, które pozwalają nam na kupowanie
kupowanie gazu drogą morską, w zasadzie skąd sobie tylko wymyślimy, czyli część gazu kupujemy na przykład od Amerykanów, część kupujemy z Kataru. Te gazoporty też pozwalają na magazynowanie tego gazu w jakichś tam ilościach. Może nie są to ilości duże, ale jednak jest to jakiś zapas. I na tym polu udała nam się dywersyfikacja. I teraz stawianie wszystkiego na węgiel też nie jest bardzo rozsądne. Dlatego, że to, co się opłaca dzisiaj, niekoniecznie może się opłacać za 200 lat. Bo po pierwsze tego węgla może braknąć. Zresztą w zależności od źródła to przewidywania, na ile my mamy tak naprawdę tego węgla i będziemy go musieli kupować z zewnątrz, też są różne, bo niektórzy mówią o 120 latach, a niektórzy to zawężają do kilkudziesięciu. Więc to nie jest tak, że my mówimy, że nie wiem, wygasić wszystkie elektrownie węglowe, tak? Tylko znowu chodzi o dywersyfikację. I tam podawaliśmy kilka takich źródeł. Na przykład małe elektrownie jądrowe. I tam nam oczywiście zarzucili, żebyśmy sobie posłuchali tam pewnych profesorów i ja się zgodzę, że... Ci profesorowie mówią, że od 40 lat budujemy elektrownię i że jedna duża elektrownia nie jest rozwiązaniem. Tak, i że nie możemy jej wybudować. I to jest prawda. Zresztą ja tam podawałem taki przykład w filmie, jeśli chodzi o elektrownię zaporowską na Ukrainie, czyli olbrzymią elektrownię, która była w stanie zapewnić energię całej Ukrainie i jeszcze sprzedać ją na pół Europy. I stała się celem. I stała się celem. I to jest znowu taki troszeczkę błąd myślowy, że chcemy wybudować olbrzymią elektrownię jądrową, co jest olbrzymim kosztem. No i nie jest to dywersyfikacja znowu tej energii, tak, źródeł energii. Ja tam wspominałem o małych elektrowniach jądrowych właśnie po to, żeby rozrzucić je po kraju, żeby one nie były takim zagrożeniem, że ktoś zajmie nam dany region Polski, nawet czasowo i odetnie wszystkim prąd. Zresztą obecnie Ukraina ma bardzo duży problem, dlatego że mamy teraz styczeń, olbrzymie mrozy, nie tylko w Polsce, ale na Ukrainie, ogólnie na świecie jest dość zimno. Prąd jest przez 4 godziny w Kijowie. Tak, albo go nie ma, dlatego że Rosja zaczęła znowu robić ataki uderzeniowe na infrastrukturę i po prostu przy tych temperaturach nie ma prądu, nie ma wody, nie ma gazu. No po prostu jest problem. Tak? Jeśli my jesteśmy w stanie to zdywersyfikować, czyli postawić takich małych elektrowni, po pierwsze, ten koszt nam się też rozbija. Nie jest to jedna duża elektrownia. Mamy to rozbite na kilka regionów w Polsce. Nie jesteśmy tego w stanie zająć, ale też ryzyko awarii w takiej elektrowni jest mniejsze, dlatego że te reaktory są mniejsze. I potencjalna awaria takiej elektrowni, która dodajmy zdarza się ekstremalnie rzadko. Są oczywiście eksperci, którzy mówią, że no proszę zobaczyć, że była awaria elektrowni w Czarnobylu albo że mieliśmy Fukushimę. Tak, ale w przypadku, gdy spojrzymy globalnie, ile tych elektrowni jest na świecie, to są to pojedyncze przypadki. I były to jednak elektrownie dość duże. No i w przypadku Fukushimy chyba tam nie było jakiejś dramatu. Oczywiście to jest jakiś tam problem, ale to nie jest tak, że tak jak w przypadku Czarnobylu, że jest to problem. Zresztą Czarnobyl też okazał się, że mówiono, że w tych terenach tam przez 1000 lat się nie będzie dało mieszkać i użytkować tych terenów. Jakby czas pokazuje, że wcale tak nie jest. Wbrew pozorom szybciej się to wszystko, natura odbudowuje i to promieniowanie znika. No ale też jeśli my zamiast tej jednej elektrowni jądrowej zbudujemy kilka małych, no to ryzyko, że którejś z nich będzie jakaś awaria, jest obszarowo po prostu o wiele mniejsze, tak? Czyli mniejszych szkód może wyrządzić. No i też trzeba dodać, że mówimy, przynajmniej w tych elektrowniach, które miały awarię, że to jest jednak technologia o wiele starsza niż ta, gdzie my postawilibyśmy bardziej nowoczesne i też bardziej bezpieczne elektrownie. No ale na pewno warto mieć z wielu źródeł. Tak, z wielu źródeł i tam też podawałem takie przykłady, że są źródła energii, czystej energii ekologicznej. Na przykład no w Polsce mamy 2 duże rzeki, ale dużo mniejszych i to jest prąd bardzo czysty, dlatego że rzeka płynie, wystarczy wybudować pod nią infrastrukturę, trochę tą wodę spiętrzyć i mamy elektrownię właśnie z elektrowni wodnych.
Absolutnie nie. Ale myślę sobie, że warto tutaj powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że załóżmy sobie, dochodzi nie daj Boże do wojny, mamy główne źródła prądu z elektrowni węglowych, no i nagle się okazuje, że już nie mówię nawet o bombardowaniu tej infrastruktury, ale sam fakt powołań do wojska i ilość osób, która jest potrzebna do wydobywania tego węgla, no to może zostać w bardzo poważny sposób zakłócone, nie? Tak. Dobrze, czyli jakby wracając do tego węgla, myślę, że problem jest dużo bardziej złożony, bo to nie chodzi tylko o to, jakie mamy złoża, zasoby, ale też ile osób jest potrzebnych do eksploatacji takich kopalń. W sytuacji, nie daj Boże, wojny, no to się wiąże z powołaniami do wojska tysięcy górników i się nagle może okazać, że nie ma też kto tego węgla wydobywać. Pewnie jest jeszcze wiele innych rzeczy, których ja nawet nie rozumiem, bo się tym zawodowo nie zajmowałem. No tak, sama dywersyfikacja powoduje to, że ciężko jest zaatakować jeden rodzaj, czyli na przykład, nie wiem, spuścić rakietę na jakąś kopalnię, żeby się nie dało z niej wybudowywać, albo wysadzić jakąś jedną elektrownię, tak, węglową. Jeśli my mamy różne źródła, dużo małych, no to po prostu ciężej jest zakłócić te dostawy. Jeśli to w jakimś procencie, natomiast cały system działa, można też dzięki temu uzupełnić stratę, jeśli stracimy jeden typ zasilania. Okej, dobra. Musimy powolutku zmierzać do końca, więc jakbyśmy sobie to podsumowali. Na bezpieczeństwo państwa poza siłą militarną wpływają również takie rzeczy, jak bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście filarów będzie więcej, tak? Też chodzi o porządek wewnętrzny i pewną stabilność polityczną, ale są dwie rzeczy, które często się pomija w takich gdzieś analizach. Jedno i drugie rząd polski zdaje sobie sprawę z tego, że jest ważne, bo podejmuje różnego rodzaju działania. Tak jak w przypadku tej pszenicy, tak, skupowanie tej pszenicy przez Elewar. Również bezpieczeństwo energetyczne, jak najbardziej były podejmowane działania, choćby te gazoporty i tak dalej. To znowu dochodzimy do polskiego piekiełka, że zarzucano, PiS to robił, bo jest antyrosyjski, a tu można próbować się dogadać i kupić i tak dalej, i tak dalej. Więc czego by rząd nie zrobił, to zawsze gdzieś tam druga strona sporu, nieważne która, spróbuje to zanegować, ale myślę sobie, że konkluzja dla nas jest najważniejsza. My i tak za to płacimy, a jest to robione bez sensu. Tak. Jest w sumie recepta, jak to zrobić inaczej. Niestety obawiam się, że zbyt wiele osób na tym zarabia, żeby coś zmienić i spróbować zrobić to inaczej. No i to chyba najsmutniejsze w tym wszystkim. Tak, ale myślę, że świadomość społeczeństwa, im większa świadomość społeczeństwa, tym większa szansa jest taka, że my po prostu nie będziemy dawali się oszukiwać politykom, tak? Że coś nam się opłaca albo nie opłaca, albo że musimy się dogadywać, porzucić rolnictwo i dogadać z jakimś innym państwem, bo nam się to bardziej opłaca. Większa świadomość, dlaczego coś jest wykonywane w taki czy inny sposób, dlaczego za coś płacimy, dlaczego płacimy tyle, a moglibyśmy mniej, albo dlaczego nie płacimy więcej, to tym chyba lepiej dla ogółu. Dlatego ten wątek edukacyjny, dlatego o tym mówimy, bo później politycy nam mówią, żyjemy w świecie dynamicznie zmieniającym się. Kto mógł przewidzieć, że wybuchnie wojna na Ukrainie? Kto mógł przewidzieć, że cena pszenicy spadnie, wzrośnie i tak dalej, i tak dalej? Okazuje się, że można to było przewidzieć, a jeśli nawet nie przewidzieć, Tak, to odpowiednio zareagować. W pewnym zakresie można było przewidzieć, ale co najważniejsze, na wszystko można się zabezpieczyć w dany sposób, tak? Czyli właśnie do tego służą opcje. To jest ubezpieczenie na cenę. My nie musimy nawet spekulować, czy cena będzie wyższa, niższa. Wystarczy, że chcemy mieć cenę sprzedaży pszenicy na danym poziomie, po prostu kupujemy sobie opcję sprzedaży i nas nie interesuje, czy ona taka będzie, czy będzie niższa. Jeśli, jak każde ubezpieczenie, jeśli cena będzie wyższa, to tylko na tym zarobimy, to ubezpieczenie nam się nie przyda. Ale jeśli spadnie, to my mamy to ubezpieczenie, więc to nawet nie chodzi o przewidywalność, tylko o mądre sposoby zabezpieczania się.
Krótko mówiąc, powinniśmy zacząć wymagać od naszych polityków, żeby oni przewidywali przyszłość, bo są do tego narzędzia i to nie jest szklana kula, tylko narzędzie ekonomiczne, polityczne i tak dalej. Czy ja myślę, że przede wszystkim politycy powinni bazować na pewnej wiedzy eksperckiej, czyli powinni zatrudniać czy korzystać z usług, z wiedzy osób, które się na tym znają. I u nas oczywiście są jakieś grona eksperckie, ale często to są grona teoretyków, którzy nie mają pojęcia właśnie o tym, co się robi w praktyce, tylko siedzą na przykład na uniwersytetach i produkują masę, całe tomiszcza jakichś danych, które bazują też na danych historycznych, a nie patrzą w przód. No tak. W związku z tym pozostaje nam życzyć sobie profesjonalnych polityków, profesjonalnego zarządzania państwem. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Zachęcamy dla osób, które chciałyby bardziej zgłębić temat, obejrzenie sobie tych 2 filmików. Podlinkujemy je sobie. Możemy też rozwinąć temat w każdej z tych wąskich dziedzin, jeśli jest taka potrzeba. wola. Tak, czy to w kolejnym filmiku, czy jeśli jest taka potrzeba, to nawet w komentarzu możemy rozwinąć temat. Okej, dobra. Dzięki.